witajcie w nowym filmie na moim kanale. Dziś przychodzę z czytelniczym podsumowaniem sierpnia już. Udało mi się przeczytać, jak na mnie, ostatnimi czasy dość sporo książek, bo aż 8. Więc też jestem zadowolona z takiego obrotu sprawy. Tutaj jeszcze sobie chcę je ułożyć mniej więcej w kolejności takiej przeczytanej. Szybko postaram się to zrobić. Przeczytałam 6 książek fizycznie, 2 książki to były audiobooki, co bardzo przyspieszyło mi pracę i stwierdziłam, że jednak powrócę do słuchania audiobooków. Ale miesiąc, bo przechodzę już do podsumowania, miesiąc rozpoczęłam z Wysadzonymi z siodła Magdy Lewandowskiej. Książka niezwykle ciekawa, jest to postapokalipsa, gdzie nie ma już ludzi kompletnie na świecie i jakby rolę przywódców pełnią tu zwierzęta. Nie dość, że jest to taka postapokalipsa, więc pokazuje nam ten świat, to jeszcze dowiadujemy się, że jedno ze zwierząt, z gatunków jest zagrożone wyginięciem. No i inne zwierzęta z tak zwanej gildii i nie tylko postanawiają jemu pomóc trochę. Świetnie się bawiłam na tej książce, naprawdę polecam, bo nie dość, że to jest postapokalipsa, o czym mówię już 3. raz, to jeszcze jest bardzo zabawną książką. No i każdy rozdział opatrują przepiękne, akurat tutaj ciężko zobaczyć, ale takie przepiękne ilustracje, które sama Magda Lewandowska narysowała. Także to była pierwsza książka z miesiąca. Teraz patrzę, druga to była książka Scandals.com. Szybko muszę tu potwierdzić jedną rzecz. Dobra. Scandals.com. Nie oczekiwałam od tej książki za wiele, ale jak czytałam opis w sklepie, to stwierdziłam, że ją kupię. Cena też mnie zaciekawiła, bo było to 12,99. Mamy tutaj Julię, która jest uczennicą i ma romans z nauczycielem. O tym wszystkim dowiaduje się pewien chłopak z tej szkoły, Axel, który zaczyna ją szantażować. Natomiast z tego szantażu to ich uczucie przeradza się w coś więcej. Była to ciekawa książka, natomiast momentami uważałam, że zbyt dziecinna, chociaż temat na pewno nie jest dziecinny, a z tyłu jest nawet opatrzone 16+. Także mam mieszane odczucia, podobała mi się, ale tak też nie do końca. Kolejna książka, to jest książka, którą dostałam w ramach współpracy recenzenckiej. Wysadzone siodła też była to współpraca recenzencka, a teraz Nadmorskie Love Story. Świetnie się bawiłam, to jest taki zbiór opowiadań różnych autorów i każdy z opowiadań opowiada nam inną historię. Co też jest ciekawym zabiegiem. Mam tu swoje ulubione. Niektóre mi się podobały bardziej, właśnie niektóre mniej. I co by tu jeszcze powiedzieć? Bardzo przenosi nas w klimaty morza. Wszystkie historie dzieją się nad Bałtykiem. Więc jest to bardzo ciekawe. Przepraszam najmocniej. Dobra, już powracam. Wszystkie historie dzieją się nad Bałtykiem. Pomaga nam to bardzo jakby przełączyć się na ten klimat nadmorskości. Także bardzo mi się podobało. Letnia taka książka, jeżeli macie ochotę pojechać nad Bałtyk, to ta książka zdecydowanie przewiezie nas nad Bałtyk. Cudowna Tigana. Mam wrażenie, że nie po kolei mówię, bo Nadmorskie Love Story czytałam po Tiganie,
no ale już tak położyłam, więc dobra. Tigana, Guy Gavriel Kay. Książka niezmiernie ciekawa. Przez tą książkę zakupiłam kolejne dwie tegoż autora. Mamy tutaj taką historię dosyć magiczną, tajemniczą, renesansową, porywającą i naprawdę ja jestem zachwycona. Ciężko mi cokolwiek powiedzieć. Natomiast Tigana jest to kraina, która została objęta jakby takim zaklęciem, które spowodowało, że nikt nie pamięta o tej Tiganie, tylko ludzie, którzy tam mieszkali. Więcej opowiadam w filmie, we vlogu, w którym czytałam tę książkę, więc jeżeli chcecie się więcej dowiedzieć, to zapraszam tam. Natomiast to było 5 na 5 i naprawdę polecam, jeżeli ktoś widział gdziekolwiek tą książkę, warto kupić. Co prawda ceny teraz szaleją tej książki, bo jest ona już niedostępna tak w sklepach gdzieś, ale mam nadzieję, że może będzie wznowienie, a jeżeli nie, no to mam nadzieję, że traficie gdzieś na te książki, bo są cudowne. Kolejna książka też ze współpracy recenzenckiej, Holly, Nigeryjska słodycz. Ta książka wyszła dosłownie w końcówce sierpnia. Wydaje mi się, że 28 to jest już moje trzecie podejście do Kingi Yesman i trzecie cudowne. Nie zawiodłam się ani razu na tej autorce i te książki z każdą kolejną przenoszą nas w coraz ciekawsze rejony i coraz ciekawiej nam się to czyta. Co ciekawym zabiegiem jest, mamy tutaj też powroty do tych bohaterów z pierwszej czy drugiej części. To jest świetne. No i Chima, który tutaj jest głównym bohaterem, można tak powiedzieć, pojawia się i chyba w pierwszym tomie i w drugim. Także bohaterowie się przeplatają, co jest cudowne i naprawdę książka jest świetna. Polecam, no ale żeby ją poznać, to też warto się zapoznać z książką Almas i Devi. Almas chyba klejnot pustyni i Devi, przepraszam, Almas diament pustyni i Devi waleczna bogini. Świetna, świetna opowieść. Kolejny była książka, którą czytałam po rosyjsku, natomiast w Polsce jest dostępna pod tytułem Dobry Chłopak, napisana przez Serinę Bowen i Elle Kennedy. Książka o hokeiście i siostrze męża zawodnika hokeja. No i ich romans. Co podobało mi się najbardziej, to to, że ten romans nie idzie takim szablonem, że jest dobrze, źle i super. Nie, on idzie takim jednostajnym rytmem. Co prawda jeden minus był taki, że męskie kwestie były tutaj jakby jak to powiedzieć? Męskie kwestie były pisane z perspektywy kobiety, więc to dało się odczuć. Natomiast w koniecznym takim rozrachunku książka podobała mi się bardzo i polecam się zapoznać, bo pióro Seriny Bowen i Elle Kennedy jest zdecydowanie lekkie. No i teraz przechodzę jeszcze do książek z Legimi, które słuchałam. Jedna to jest chyba świeża premiera też. Aldehyd walerianowy, książka Aleksandry Woźniak. Podobało mi się to bardzo. Jest to książka o takiej młodej dziewczynie, licealistce, która pomaga innym jakby na portalu takim, gdzie opowiada o tym, jak tam poderwać chłopaka, jak wzbudzić czyjeś zainteresowanie sobą. Natomiast sama ma ten problem, że nie może sobie nikogo znaleźć. No i do miasta powraca dawny znajomy, z którym coś zaczyna iskrzyć. Także świetnie się bawiłam i bardzo mi się podobała ta książka. A kolejną, coś mi spadło, była książka Osobliwy dar Vanilli Bourbon. Ta książka też mi się bardzo podobała. Była taka nietypowa, bo mamy tutaj historię z zapachami w tle, bo Wanilia,
czuję zapachy i emocje innych ludzi to jest inny zapach, więc świetnie się bawiłam. Cała ta przygoda taka kryminalna trochę w tle jest nieziemska, więc zdecydowanie bardzo mi się podobało i cieszę się, że w końcu wróciłam o Jezus, gdzieś tam do mojego czytania i udało mi się skończyć 8 książek, co jest naprawdę dla mnie osiągnięciem niezwykłym, gdyż w lipcu, z tego co pamiętam, przeczytałam chyba tylko 4. Więc zdecydowany jest skok i z tego się bardzo cieszę, bo czytanie znowu przynosi mi tą radość. Wyszłam z mojego zastoju w końcu i się mega cieszę. Teraz czytam Wiedźmy Kijowa. I nie spodziewałam się, że ta książka jest tak dobra, więc podejrzewam, że w październiku wskoczy drugi tom, no ale najpierw chcę nadgonić mój challenge 12 książek na 12 miesięcy i liczę, że mi się to w końcu uda. No ale cóż, to by było na tyle w dzisiejszym filmie. Trochę szybko powiedziałam o tych książkach, ale jeżeli kogoś zaciekawiło, chociaż to trochę, to wolę, żeby sam przeczytał, sam miał opinię, niż żeby sugerował się czymś moim. Także dzięki i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!